Witam wszystkich w kolejnym filmiku z serii o chiptuningu. Dzisiaj zaczniemy nową rodzinę sterowników, jakimi są EDC15, chociaż osobiście nazwałbym je faceliftem niż nową rodziną. Ci, którzy oglądali moją serię o MSA15, szybko zrozumieją dlaczego. Najważniejszą ich zaletą jest to, że w EDC15 można zgrywać wsad poprzez OBD2. Nie trzeba już wylutowywać kości pamięci i całej tej zabawy, od której w ogóle chiptuning wziął swoją nazwę, chip tuning, bo trzeba było upgrade'ować fizycznie chipy w sterowniku. Od taka ciekawostka. Myślę, że możliwość zgrywania softu po OBD było też jedną z głównych przyczyn, dlaczego chip tuning stał się tak popularny. Dzięki możliwości zgrywania wsadu przez OBD pozbyliśmy się, myślę, głównej bariery powstrzymującej ludzi przed chip tuningiem. Okej, kable były drogie, ale nie trzeba było już być programistą umiejącym modyfikować wsad, elektronikiem umiejącym lutować SMD, programować fizycznie kości pamięci i jeszcze mechanikiem wymontowującym ECU z samochodu. A co chyba najważniejsze, omijając to wszystko, omijaliśmy najniebezpieczniejszą część całej zabawy w chip tuning. Nieporównywalnie łatwiej jest uwalić sterownik otwierając go, czy lutując, nie pytajcie skąd wiem, w porównaniu do podłączenia kabla do gniazda OBD. Czym jeszcze różni się MSA15 od EDC15? Drobiazgami bym powiedział. Z pozostałych różnic można by wspomnieć o innych wtyczkach w ECU i może trochę bardziej rozbudowane mapy. To wszystko, co powiedziałem, tyczy się oczywiście ostatniej wersji MSA15, czyli tej na dwie wtyczki, bez map sensora. Paradoksalnie więcej różnic było między poszczególnymi inkarnacjami wersji MSA15 niż między MSA15 a EDC15. Zanim zaczniemy, dodam jeszcze organizacyjnie, że wsady, mappaki i wszystko, z czego korzystam w tym odcinku, znajdziecie w opisie. Mała zmiana nastąpi też w organizacji samego odcinka, mianowicie nie będę korzystał z, nazwijmy to, pustego wsadu, to znaczy przejrzymy cały wsad, ale mapy już będą pozaznaczane i opisane, aby nie marnować czasu na opisywanie i tym podobne. Oczywiście omówię, gdzie co jest i jak to zrobiłem. W opisie znajdziecie również rozdziały, aby móc wrócić do interesującego Was fragmentu. Tyle słowem wstępu. Zabierzmy się za wsad, jaki dla Was dzisiaj przygotowałem. Jest to wsad z Volkswagena Golfa 4, ukochany przez wszystkich Polaków 1.9 TDI, 101 koni, na pompowtryskach. Auto, które było w rękach naszego warsztatu chyba 2 lata i nic złego się z nim nie działo, pomijając wybuchniętą skrzynię biegów, ale nie było to spowodowane nadmiarem mocy. Filmik z wyjazdu do Warszawy ze skrzynią biegów w torbie IKEA możecie zobaczyć na kanale. Dobra, przejdźmy do tego, co mamy tutaj w WinOLS. Jak widzicie, w zakładce My Maps jest już spora lista map, jakie znalazłem. Ale nie będziemy przechodzić od mapy do mapy, tylko przejrzymy sobie wsad, co poza tymi mapami, które znalazłem, jeszcze tam jest. Przejdźmy do widoku 2D i przewińmy sobie suwak w miejsce, gdzie zaczyna się ten kolorowy pasek, bliżej końca wsadu. Jak od tego momentu będziemy sobie przewijali w prawo, zauważymy, że pierwsza mapa jest zaznaczona na żółto. Czyli mamy ją zapisaną w naszych mapach. I jest to EGR. Jeżeli pokaże Wam się takie okno, wystarczy kliknąć Ctrl+B i rozmiar mapy dopasuje się do okna. Tak ona wygląda w 3D. Jak pewnie już wiecie, jest bardzo podobna do tego, co było w MSA15 i w filmiku o usuwaniu EGR-u. W filmiku 2D też Ctrl+B klikamy. No tu akurat słabo to widać. Ale w 2D będzie ona wyglądała dokładnie tak samo jak tutaj w Hexie. Mapę tą najłatwiej rozpoznać po tym, że wygląda ona właśnie w ten sposób. Jest prosta kreska, potem zaczynają się ząbki i kończy się również prostą kreską.
Jak ją sobie otworzymy, WinOLS w większości przypadków bardzo dobrze radzi sobie ze znalezieniem tej mapy. Nie zawsze opisuje osie, ale jak będziecie mieli dużo map zrobionych, WinOLS nauczy się, co oznaczają poszczególne osie. Na osi Y mamy obroty silnika. Na osi X mamy dawkę paliwa, czyli injection quantity w miligramach na skok, na cykl. Faktor jest 0,01 i wartości podane tutaj są w miligramach na cykl. Wartości tutaj w środku tej mapy odpowiadają za sterowanie zaworem podciśnieniowym, który steruje zaworem EGR. Z mapy tej możemy zrozumieć i odczytać, że wartość 8500 odpowiada za całkowicie zamknięty zawór EGR, bo przy 0 obrotach na minutę silnika zawór EGR jest całkowicie zamknięty. Przy maksymalnym wciśnięciu pedału gazu, czyli w oryginalnej mapie 51 mg, zawór ten jest tak samo zamknięty i przy maksymalnych od 3500 obrotów silnika ten zawór tak samo jest zamknięty. Czyli działa to tak jakby trochę odwrotnie niż byśmy myśleli. Nie jest to jak długo ma być zawór otwarty, ale wręcz przeciwnie, jak długo ma być zamknięty. Aby usunąć zaznaczone pola w mapie, klikamy Delete. OK. Nie będę omawiał kolejny raz, jak wyłączyć ten EGR na tej mapie. To zrobimy sobie w osobnym filmiku. Lub jeśli chcecie, możecie cofnąć się do MSA15, bo tam wyłączanie EGR-a wygląda dokładnie tak samo jak tutaj. Przejdźmy dalej do naszego wsadu. Przewinijmy sobie kawałek dalej i zobaczmy, co tutaj jest w tym wsadzie. Zaczynają się jakieś mapy dziwne. Możemy sobie otworzyć te mapy. I teraz coś, co zawsze mnie trochę irytowało, bo jak uczyłem się tego wszystkiego, chciałem wiedzieć, do czego służy każda poszczególna mapa, żeby mieć taki pełny wgląd do tego, co robi sterownik w danym momencie. I starałem się to rozgryźć, szukałem informacji na ten temat. Oczywiście są damosy do sterowników, ale ilość zawartych tam informacji jest z drugiej strony tak przytłaczająca, że ciężko jest się w tym połapać. I w większości damosy są w języku niemieckim, którego nie znam. OK, ale spójrzmy na tą mapę, której nie miałem na liście, którą sobie otworzyłem. Z jednej strony WinOLS rozpoznał, że to są obroty silnika, na osi X rozpoznał, że to jest temperatura. Skąd wiemy, że to jest temperatura? MSA15, EDC15, EDC16 korzystają ze stopni Kelvina. Dlaczego? Bo w stopniach Kelvina nie ma ujemnych liczb i jest to dużo prostsze. A jak rozpoznać, że mamy do czynienia właśnie z temperaturą? To bardzo prosto. Usuńmy sobie faktor i offset i zobaczycie coś ciekawego. Zero absolutne, temperatura zera absolutnego to jest minus 273,1 stopnia. Jeżeli widzimy wartości pokroju 2729, 2731 i rosnące w takim właśnie przedziale, możemy na próbę, tutaj WinOLS oczywiście znalazł sam tutaj te wartości, możemy na próbę wstawić sobie minus 273,1 i offset na 0,1. Jeżeli po wstawieniu takich danych wyjdzie nam różnica w temperatur od minus 20, minus 40 do 100 stopni, 110, gdzie po środku jest mniej więcej, nie po środku, gdzieś w środku jest 0 stopni, możemy śmiało przyjąć, że jest to temperatura. Zresztą WinOLS po wpisaniu kilku takich temperatur w kilka map sam je bezbłędnie znajduje i nie musimy tego wymyślać sobie na nowo. OK, ale co to za mapa?
Do czego służy? Co to jest? Nie wiem. Nie wiem. Możemy pokusić się o to, że jest to jakiś dodatek paliwa przy niskich temperaturach. Ciężko jest powiedzieć tak naprawdę. Z tego co widzimy, mapa jest zależna odwrotnie proporcjonalnie do temperatury, czyli im niższa temperatura, tym większy wynik mamy tutaj. Tak samo od obrotów. Tutaj mamy zmienione wartości na wyższe przy wyższych obrotach. Teraz musimy sobie zadać pytanie, czy ta mapa kiedykolwiek nam będzie do czegokolwiek potrzebna? Nie. Właśnie to jest najlepsze, że nie potrzebujemy wiedzieć, do czego są te wartości, czy będziemy chcieli tu kiedykolwiek cokolwiek zmieniać, bo najprawdopodobniej nie będziemy tu nic zmieniać. W 99% przypadków będziemy omijać 90% sterownika i zajmować się tylko kilkoma mapami, nawet nie wszystkimi z tych, co mam tutaj zaznaczone. Także na spokojnie możemy sobie zamknąć tą mapę i usunąć ją z naszej listy z kilku powodów. Żeby mieć przejrzystość tutaj map, które mamy. Ok, przejdźmy sobie dalej. Poszukajmy sobie, co jeszcze tutaj jest po kolei w tych sterownikach. Generalnie ta kolejność tych map w EDC15 z grupy Volkswagena jest praktycznie taka sama we wszystkich. Jak widzimy, tych map tutaj jest bardzo dużo. Ok, kolejną mapą, jaka tu jest w naszym sterowniku, Driver Wish. Driver Wish jest bardzo prostą mapą. Jest to mapa żądania kierowcy. Na osi Y mamy obroty silnika, na osi X mamy procent wciśnięcia pedału gazu, gdzie 100% to jest gaz do dechy, 1% to praktycznie niewciśnięty pedał gazu. Wartości tutaj w tej mapie zawartej to są miligramy na cykl, czyli injection quantity, dawka paliwa. Mapa ta w widoku 2D wygląda w ten sposób. Są takie ząbki, które się zmniejszają. Ctrl B. No tutaj ten widok jest słaby. A w 3D wygląda ona w ten sposób. Ta mapa jest bardzo, bardzo podobna i prawie we wszystkich sterownikach, łącznie z EDC16, będą one wyglądały bardzo podobnie do siebie. Ok, kolejna mapa, jaką tu widzimy, to jest mapa startowa. Co ta mapa robi, do czego ona służy i dlaczego ta jest, a inne nie w mojej liście. Skąd wiemy, że to jest mapa startowa? Po pierwsze, jest uzależniona od temperatury. Jak znaleźć temperaturę, już wiemy. Tutaj mamy 0 stopni, minus 25, 100 stopni. Tu mamy obroty silnika, ale jak zauważymy, te obroty są bardzo, bardzo małe. Czyli 200 obrotów na minutę jest to tyle, ile jest w stanie wygenerować rozrusznik samochodu. 280, pewnie 300 obrotów na minutę. Co tutaj ciekawego jeszcze możemy zaobserwować? Możemy zaobserwować to, że różnica między odpalaniem na ciepłym silniku z dobrym rozrusznikiem 16 mg, samochód chce paliwa, do odpalania przy minus 25 jest drastycznie większa ilość paliwa. Trzykrotnie większa? 56 mg, tutaj jest 20. No, praktycznie ponad trzykrotnie większa ilość paliwa jest przy minusowych temperaturach. Jak możemy wykorzystać tą mapę? Jeśli nasze pompa wtryskowa jest słaba, zużyta, możemy próbować podnieść tutaj te wartości wtryskiwanego paliwa. Możemy,
Czy to pomoże, czy to uratuje nam sytuację? Nie. To przymaskuje nam ją na chwilę. Z doświadczenia wiem, że nie zawsze to działa i jeżeli jest coś uszkodzone w samochodzie, lepiej jest po prostu naprawić to niż szukać rozwiązania tutaj w mapie. Ale ważną rzeczą jest, żebyśmy wiedzieli, gdzie są te mapy, jak one wyglądają, aby kupując samochód albo diagnozując samochód, spojrzeć na te mapy, czy nie jest wlane tutaj jakieś drastyczne ilości paliwa właśnie przez kogoś chcącego oszukać trochę system, tak? Bo wiem, że niektórzy nieuczciwi sprzedawcy, mechanicy po prostu wolą podlać tutaj paliwo niż wymieniać jakieś części i wtedy szybciutko sprzedać samochód. Ok, kolejna mapa to jest ta sama mapa. Tutaj już widzimy trochę inne wartości. Przejdźmy do następnej mapy. To jest też ciekawa mapa. Full Load Increase Map. Jest to mapa, na osi Y mamy obroty silnika, na osi X mamy temperaturę. Jest to ilość dolewanego paliwa do tego, co chce driver, wish, smoke map i torque limiter względem temperatury, jaka panuje na zewnątrz, bądź też płynu chłodzącego. Czy powinniśmy coś zmieniać tutaj w tej mapie? Teoretycznie moglibyśmy sobie tutaj wrzucić jakieś wartości o 10-20 mg i samochód dawałby więcej paliwa, o tyle. Tylko mógłby powstać problem taki, że auto by nam kopciło na czarno, bo panowie z Boscha przeprowadzili badania, mieli podpięte różne czujniki pod silnik, pod pracujący silnik w różnych warunkach i jakoś wyliczyli sobie te wartości, a my z głowy nie jesteśmy w stanie sobie tego przepracować, tak? No bo skąd mamy wiedzieć, o ile paliwa więcej potrzebujemy przy minus 10 stopniach? Nie wiem. Musimy przyjąć, że tak powinno być. Poza tym nie dodając powietrza i tak by to nam nic nie dało. Kopciłby tylko. Kolejną mapą jest torque limiter. To jest bardzo prosta mapa do znalezienia. Jest ona, to są takie wypukłe brzuszki. Tu są 3, w niektórych przypadkach jest 1. Mapa ta nie zawsze jest znajdowana w sterowniku przez WinOLS-a. W filmiku o torque limiter pokazuję, jak ją znaleźć, zaznaczyć i dodać do listy. W tym przypadku akurat została znaleziona. Na osi Y mamy ciśnienie atmosferyczne, na osi X mamy obroty silnika, a w środku mamy injection quantity, dawkę paliwa. I tak jak mówiłem, mapa ta wygląda w ten sposób, że są takie brzuszki, 1 lub 3. Ta taka kreska skośna przed to jest oś, czyli to rosnące wartości. W 3D wygląda ona tak. Ok. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy jakąś pustą mapę. Widzimy, że jest jedna stała wartość. Nie będziemy się tym przejmować. Kolejna mapa. Ok, kolejna mapa, jaką mamy, jest to smoke map. Na osi Y tradycyjnie obroty silnika. Na osi X jest MAF sensor, czyli przepływka, ilość powietrza przepływanego, a w mapie jest injection quantity, czyli dawka paliwa. Mapa ta w 2D wygląda właśnie tak. Są same takie charakterystyczne ząbki z takim trochę podobnym do
torque limiter, taki łuczek. W 2D jest, w 3D jest to taka płaszczyzna, można powiedzieć. Ok, szukamy dalej. Co my tu dalej mamy? Długą przerwę mieliśmy między mapami. Po Smoke Map mamy jeszcze Single Value Boost Limiter. Do tego, jak go znaleźć. Gdzie tu jest? Tu jest. Jak znaleźć Single Value Boost Limiter? Mówiłem już przy okazji MSA 15 i LTK i Passata. Generalnie szukamy tej wartości 31455, jeżeli mamy turbo o zmiennej geometrii, a jeśli mamy turbo z wastegate'em, szukamy 32043. My tutaj mamy zmienną geometrię, czyli szukamy tej wartości we wsadzie. Ok, przejdźmy dalej do widoku 2D. Tu skończyliśmy. I zaczynają się pierwsze mapy inne od tego, co mieliśmy w MSA 15 w silniku AFN, czyli na pompie rotacyjnej. Są to mapy duration. Duration, czyli czas trwania wtrysku. Ok, co to za mapy? Odwróćmy sobie osie. Na osi Y będziemy mieli obroty silnika, na osi X mamy injection quantity, ilość wtryskiwanego paliwa. Te wartości tutaj w środku mapy jest to crank rotation, czyli kąt obrotu wału korbowego. Czyli ile stopni wał ma się obrócić, jak długo ma trwać wtrysk, ile stopni obrotu wału korbowego. Wartość tą uzyskuje się poprzez wpisanie faktor 0,023437. Dziwne, ale to trzeba wpisać, inaczej wychodzą tutaj bardzo, bardzo dziwne rzeczy, jak możecie zobaczyć, które nic nie mówią. Po wpisaniu tutaj 0,023437 wychodzą nam stopnie. Ok, tych map mamy 6 sztuk. Jest ich 6 po kolei, jedna za drugą. A na końcu tych map, kawałek za nimi, jest Duration Selector Map, czyli mapa, która wybiera mapa, która decyduje o tym, którą z tych map silnik ma używać. Ok, jak mamy zrozumieć teraz tą mapę? Wartość tutaj na osi X jest to kąt, który oznacza po martwym górnym punkcie, after top dead center. Z minusem oznacza to przed martwym górnym punktem, czyli moglibyśmy przyjąć, że nie ma tu tego minusa i to jest 27 stopni przed martwym górnym punktem. Skąd te stopnie? Te stopnie to start of injection, początek wtrysku. Jeżeli początek wtrysku następuje 27 stopni przed martwym górnym punktem, wtedy silnik bierze czas wtrysku z mapy 0, czyli duration 0. Jeśli początek wtrysku następuje 4 stopnie w okolicach 4 stopni przed top dead center, korzystamy z mapy 4. Czyli jeśli
mielibyśmy zmieniać jakieś wartości, to prawdopodobnie zmienialibyśmy je w mapie 0, 1 lub 2, tak? Czyli w tych mapach, które są od pełnej mocy silnika, czyli wysokich obrotów, a nie mapy, która odpowiada za niskie obroty. Można byłoby tak to rozumieć. Ok, czy musimy zmieniać mapę czasu wtrysku? Powinniśmy, bo gdy chcemy wtrysnąć więcej paliwa do cylindra, potrzebujemy więcej czasu. Nie da się tego zrobić w tym samym czasie. Więc robimy to trochę w ten sposób, że przyspieszamy trochę czas początku wtrysku i wydłużamy jego długość trwania, aby pozwolić silnikowi na to, aby wtrysnął tyle paliwa, ile chcemy. Trochę to pokręcone, trochę to skomplikowane, ale porozmawiamy sobie o tym, jak będę pokazywał stage 1 do tego silnika. Dobra, byliśmy tu w tym miejscu. Selector map. Kolejne mapy. Jak widać we wsadzie jest tego sporo, tych map, których nie ruszamy, nie wykorzystujemy. Kolejną mapą jest boost map. Mapa boostu. Na osi Y obroty, na osi X ilość wtryskiwanego paliwa w miligramach. Tutaj na środku jest boost w milibarach. Widzimy, że tutaj przy maksymalnej dawce przy 2500 obrotów do 4 mamy 2 bary. Mało trochę. Jak sobie tutaj spojrzymy, większość tych map wygląda jak ząbki takie. I w 3D wygląda w ten sposób. Ok. Jak to modyfikować, opowiemy sobie w innym filmiku. Kolejna mapa. N75. N75. Jest to mapa pracy zaworu sterowania turbiną. Coś podobnego do EGR-a. W sumie to samo, bo te zawory są praktycznie identyczne. Ona mówi, jak długo ma być otwarty czy zamknięty zawór podciśnieniowy, aby otrzymać dany boost. Ta mapa jest tutaj na naszej liście, ale kategorycznie nie powinniśmy w niej nic zmieniać, bo sterownik nie będzie w stanie uzyskać żądanego boostu. Jest to mapa, którą możemy sobie sprawdzić, czy ktoś po prostu nie narobił tutaj głupot. Ok, kolejną mapą jest boost limiter map. Tu mamy ciśnienie atmosferyczne, obroty silnika i maksymalna ilość boostu, jaką silnik pozwoli, na którą silnik pozwoli. Oczywiście nas interesują wartości w przedziale tym około jednego bara, jak będziemy je zmieniać, ale to w kolejnym filmiku. W 3D wygląda tak, w 2D słabo widać ząbki i potem prosta. Ok, jedziemy dalej. Ok, idąc dalej, widzimy, że tutaj mamy coś zaznaczone na żółto. Są to osie Y i oś X do map, które znajdują się tutaj dalej. I jak widzimy, tutaj jest Start of Injection mapa 0, 1, 2, 3 i tak dalej. Może usuńmy sobie tą mapę 0 i pokażmy jak ją znaleźć, dodać i opisać. Przejdźmy sobie do widoku 2D, do widoku tekstowego. Teraz musimy znaleźć, jak szeroka, jak długa jest ta mapa, ile ma kolumn i ile rzędów.
można skorzystać z takiej podpowiedzi, jaką są tutaj te kreski. Jak one ułożą nam się w taki prostą linię, to znaczy, że długość rzędów mamy dobrze. Tu jest akurat 14. No i to by się zgadzało z tą mapą. Teraz musimy je ustawić od początku. Ctrl, strzałka w lewo i w prawo ustawiamy. Początek mapy będzie tutaj, zaraz za tymi zerami, czyli to będzie pierwsza linijka nasza. I zaznaczamy do momentu, aż wartości będą znacznie odbiegały od innych. Tutaj mamy 2728, 2987, to już jest kolejna mapa. Tak samo jak spojrzymy tutaj, ta mapa się kończy na 2688, no kolejna zaczyna się na 3071. A jeszcze prościej jest tak, że każda z tych map jest wielkości 14:16. Mając to zaznaczone, klikamy K. O, nie działa, więc znaczy, że mamy zaznaczone coś więcej niż tylko mapę. Klikamy Delete, zaznaczamy jeszcze raz i teraz K. Teraz weszło. OK. Musimy znaleźć osie do tej mapy, bo akurat tak jest tutaj to zrobione, że nie są one przed każdą mapą, tak jak w innych mapach. Wiemy, że mapa ta jest 14:16, czyli najprościej będzie nam użyć szukania. Wpisujemy 00016 i szukamy przed tą mapą. Jak widzimy, znalazł nam. To jest oś długości 16, ta jest 14. OK. Klikamy na kursor, ustawiamy na pierwszą wartość tej osi, zaraz po 16. Wracamy do naszej mapy i wybieramy tutaj EEPROM from hex dump cursor. Zmieniamy 8 bit na 16 low high i to jest nasze obroty. OK. I to samo robimy z drugą osią. Zostawiamy tutaj kursor. EEPROM low high i to jest nasze IQ, injection quantity. OK. Te wartości w mapie tutaj to jest crank rotation, czyli stopnie obrotu wału korbowego. Jako faktor musimy wpisać 0,0234337, a offset to jest -78. Możemy ustawić sobie na 2 miejsca po przecinku. I mamy tą mapę. Tak ona wygląda w 3D. O, jeszcze nazwy nie dałem. Crank rotation. OK. Mając to, możemy przejść do kolejnej mapy. Jest ona tutaj, zaraz za mapami Start of Injection. Jest to Start of Injection Selector Map. Mapa, która mówi, z której aktualnie mapy mamy skorzystać. Usuńmy ją sobie, żebyście zobaczyli, jak ją znaleźć. Jest ona długości 10, bo mamy 10 map Start of Injection. Żeby ją zaznaczyć, musimy ustawić ilość kolumn na 10. W tej chwili mamy 14, czyli zmniejszamy o 4, klikając W. I teraz musimy ustawić początek mapy na początku, że tak powiem. Strzałka i Ctrl. OK.
I tutaj zaczyna nam się mapa, jest długości 10, tu jest nasza oś i tu są wartości w mapie. Zaznaczamy wartości, klikamy delete, żeby usunąć inne zaznaczenia, jeżeli gdzieś były. Zaznaczamy sobie mapę, K i OK. WinOLS rozpoznał, że ta oś tutaj to jest temperatura i wstawił już faktor i offset. My musimy tutaj wstawić faktor. Jaki faktor tutaj wstawiamy? Wstawiamy tutaj faktor 0,00390,625. Skąd wzięliśmy ten faktor? Jest to 1 podzielone na 256. OK, nazwijmy jeszcze sobie tą mapę. OK, możemy przejść do kolejnej mapy. Jest to ta mapa. Jest to Start of Injection Limiter Map. Jest to mapa w zasadzie działania bardzo podobna do Boost Limiter Map, czyli mapa podająca maksymalne wartości początku wtrysku. Na osi Y są obroty silnika, na osi X temperatura, a tutaj mamy crank rotation, czyli obrót wał w stopniach. Jako faktor jest oczywiście 0,023437, offset minus 78, 2 miejsca po przecinku. OK, i to jest ostatnia mapa potrzebna do zrobienia Stage 1. Także to by było na tyle dzisiaj. Jeśli podobał Wam się filmik, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie, aby ominął Was kolejny odcinek, w którym zrobimy Stage 1, to zostawcie suba. Cześć!